Jesteście, super. Dzisiejszy temat nawiązuje bardzo do ostatniego odcinka i prawdę mówiąc nie planowałam tego nagrania. Mam całą listę, różnych tematów, na które wiem, że czekacie, ale ten przyszedł z komentarzy i z pytań, bo w ostatnim odcinku mówiłam o tym, że może być odpowiedzialność bez napięcia. I my jesteśmy tak bardzo nauczone tego napięcia, tak do niego przyzwyczajone, one stało się częścią naszej tożsamości, że wydaje nam się, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby życiu nie towarzyszyło napięcie. A jak przestaje towarzyszyć, to najczęściej zastanawiamy się, co jest nie tak. Do tego stopnia to przyległo do nas. I kiedy mówiłam o tym, żeby pozwolić sobie się rozpaść tej tożsamości, do której jest przyklejone to napięcie i zaufać, że może istnieć odpowiedzialność bez tego napięcia i bez tego ciężaru i ona jest naprawdę zupełnie inne i dla ciebie, i dla twojego ciała i gwarantuję, że jest zupełnie inna w odbiorze przez, innych ludzi. To pojawiło się sporo pytań typu nawet sobie zapisałam, poczekajcie. No to jak zmniejszyć napięcie, Maju? Jak przestać być w takim ścisku? Jak się rozluźnić? I ja naprawdę rozumiem to pytanie. Ale prawda jest taka, że to nie jest właściwe pytanie, bo to tak jakby zapytać się mnie, w jaki sposób wyłączyć alarm przeciwpożarowy w momencie, kiedy trwa pożar. Czujecie to? Czy to jest absurdalne? Mamy się skupić na skoro jest ten alarm, to mamy się skupić na pożarze, a nie na wyłączaniu przycisku alarmu. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo powiązane z wątkiem uwalniania emocji. Już Wam wspominałam, że na pewno zrobię odcinek, czym się różni uwalnianie emocji od integrowania emocji. Ale tam będzie jeszcze parę innych elementów, których dzisiaj nie ujmę, dlatego podzieliłam to na 2 osobne odcinki. Więc z tym napięciem jest dokładnie tak samo. Jednocześnie ja widzę, jak ważne jest, żeby troszkę poedukować, żebyście odróżniły czy odróżnili te rodzaje napięcia, bo nie każde napięcie jest złe, niedobre, oczywiście mówię to w cudzysłowiu. E, nie każde napięcie jest do rozluźniania. Niektóre są bardzo ważną informacją i ja sobie rozdzieliłam 3 różne typy napięcia i o nich Wam dzisiaj powiem, bo one na ścieżce rozwojowej się pojawią i ważne, żeby wiedzieć, z którym ma się do czynienia, bo wtedy wiesz, co z tym zrobić. Tak w międzyczasie czytam Wasze komentarze. Hmm. I przypominam o tym, że te nagrania, które robię, one są do bardzo określonej grupy. Do osób, które są w rozwoju, które już dużo przeszły, które najczęściej bardzo dużo wiedzą, które są w rozpadzie, może pierwszym, może którymś, może są po rozpadzie, ale już przeszły ten pierwszy etap wiedzy i teorii. Już zaczyna to wchodzić w ciało, już zaczyna się zauważać i zwracać większą uwagę na niuanse i na te różnice,
i te małe różnice robią ogromną różnicę. Więc jeżeli czujesz, że jesteś jeszcze na etapie wiedzy, to może to, co mówię, nie będzie z tobą rezonowało. Natomiast jestem pewna, że ci z was, czy te z was, które są już po dużej pracy, które przeszły jakiś rozpad, bo nie wiem, czy już o tym mówiłam, że tych rozpadów jest więcej niż jeden. Ten pierwszy zazwyczaj jest najmocniejszy, bo dotyczy najmocniejszej tożsamości, z którą jesteśmy podłączeni, ale T rozpady towarzyszą nam, najpierw większe, potem mniejsze, czasem rzadziej, czasem częściej. Więc jeżeli jesteś po pierwszym rozpadzie, jeżeli już przechodzisz albo przeszłaś przez to drugie przebudzenie, czyli to wyjście z iluzji, to już gdzie ego zaczyna ustawiać się do innej pozycji, aniżeli było wcześniej, to pewnie zauważyłaś, że wbrew temu, co opowiadają na Instagramie, to wcale nie robi się lżej, tylko robi się trudniej. Zazwyczaj pojawia się dużo więcej napięcia, aniżeli było wcześniej. I to bardzo często nas zaskakuje, że no to jak to? No tutaj się uczę, zdobywam wiedzę, różne narzędzia, tak, odkrywam siebie, więc powinno być w ciele coraz luźniej, a nie pojawia się napięcie, skąd ono w ogóle jest. I często to jest napięcie, które było wcześniej, zaraz o tym powiem, ale też były napięcia, których nie było wcześniej. I to się pojawia wtedy, kiedy no właśnie, stare się skończyło, a nowego nie widać. I jest takie napięcie, które może znasz od dawien dawna, od zawsze, od jakichś niefajnych wydarzeń. To jest to napięcie związane z traumami. I rzeczywiście wtedy ciało się zamyka, to napięcie jest trwałe, najczęściej jest to związane z napięciem mięśniowym, też z płytkim oddechem. To jest taki stan napięcia związanego z traumą i to jest napięcie, którego nie da się rozluźnić, to jest napięcie, z którym trzeba pracować. Trzeba wyregulować, tutaj przyda się terapia, praca somatyczna, praca z ciałem, ale to jest zupełnie inne zadanie. Nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy, więc cofnę się o jeden akapit. Nasze ciało nie jest głupie. Zapamiętajcie to sobie, bo to jak będziemy pamiętać o tym, że ciało jest mądre, to wszelkie objawy, które idą z ciała, będziemy zupełnie inaczej interpretować. I to napięcie jest informacją, że coś się dzieje. Ono nie jest przyczyną, ono jest objawem. I jeżeli spojrzymy na nie z tej perspektywy, no to zaczynamy zastanawiać się, no to co to napięcie chce nam pokazać, o czym chce nas poinformować. I teraz mogę powiedzieć o traumie, że są napięcia, które dają informację o tym, że cały czas jest nieprzepracowana, niezintegrowana jakaś trauma. I to jest, mówię, napięcie, które nie jest związane z rozwojem. Natomiast to drugie napięcie, o którym chcę wam powiedzieć, a w sumie chyba i trzecie będzie, to w momencie, kiedy się gubimy to stare, rozpada się to stare, to szczególnie u tych osób, o których dużo mówiłam w poprzednim odcinku, kiedy było się tą osobą, która trzyma, które było się tym punktem trzymającym wszystko i wszystkich, tym punktem regulującym, tym albo jest się osobą, która trzyma nie tylko swoją małą strukturę domową, ale trzyma jakieś duże struktury, jest osobą publiczną, jest wokół jej tożsamości zawodowej najczęściej zebrała się jakaś duża grupa. To albo duże finanse, tak? Jeżeli jest się, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, prezesem jakiejś firmy, albo ma się jakiś biznes, to bardzo trudno jest pozwolić sobie na rozpad,
bo ma się poczucie bardzo dużej odpowiedzialności za tę strukturę, za tych ludzi, za za te kontenery i przestrzenie, w które się trzymało. I słowo klucz, którego użyłam, pozwolenie. Pozwolić sobie na rozpad. Ja widzę, że my dalej często nie rozumiemy tego, że rozpad nie jest przeciwko nam. Rozpad jest dla nas. Po to, żeby odpadły od nas te programy, te przekonania, te maski, te tożsamości, które były stworzone, żeby nas chronić kiedyś, ale dzisiaj nas nie wspierają. Dzisiaj nas hamują, dzisiaj nas blokują, dzisiaj sprawiają, że nasze zasoby i nasza energia idą na dokarmianie tych struktur, które nie są już wspierające, a w związku z tym brakuje nam energii i brakuje nam zasobów na to, żeby budować nowe struktury, które będą dla nas wspierające w naszej dalszej podróży. I kiedy nie dajemy sobie pozwolenia na to, żeby to się rozpadło, to pojawia się napięcie. I to napięcie to jest stelaż, to jest struktura, która z jednej strony wyobraź sobie rusztowanie wokół budynku. W środku ten budynek się zawala, odpadają po kolei okna, może dach runął, ale to rusztowanie daje dalej formę, daje minimalne zabezpieczenie, żeby ten dom jednak nie runął. I to jest napięcie, które bardzo często wytwarza się właśnie w trakcie rozwoju osobistego, na tym etapie początkowym, środkowym i końcowym rozpadu, wtedy kiedy mamy iluzję, że możemy to zatrzymać i że to jest dla nas dobre, i że mamy iluzję, że rozpad to będzie koniec świata, więc nie dajemy sobie pozwolenia na ten rozpad. Więc ja wiem, że jeżeli jesteś teraz na tym etapie, to, co mówię, może być abstrakcyjne. Ja pamiętam, jak ja byłam w moim rozpadzie, to no w sumie chciałabym usłyszeć to, co teraz powiem, i nie było nikogo, kto by mógł mi to powiedzieć. Jednocześnie nie wiem, czy bym uwierzyła, ale zaufaj, że odpada tylko to, co nas nie wspiera. Zaufać procesowi i być w tym rozpadzie jak obserwator. Nie próbować ustawiać kolejnego rusztowania, nie próbować tworzyć podświadomie kolejnego napięcia, żeby jeszcze utrzymać tę strukturę, którą już czujesz, że ona drży i że wali się i że za chwilę już jej nie będzie. Stań z boku i przyglądaj się, przyszły mi tutaj słowa, jaka piękna katastrofa. Stań z boku i przyglądaj się, jak to się wali i uwierz mi, że wali się to, co nie jest dobre, nie jest już wspierające, nie będzie ci potrzebne w dalszej drodze. I wiem, jakie to jest trudne, wiem, jak to boli, wiem, jakie to jest poczucie, jakby ktoś ciebie rozdzierał na kawałki. Wiem to, znam to. I właśnie dlatego, że tam byłam, i właśnie dlatego, że to znam, to tak samo wiem, że im bardziej przyjmiemy wtedy rolę obserwatora, nie kogoś, kto ratuje tę strukturę, nie kogoś, kto ustawia kolejne rusztowania, ale też nie kogoś, kto wchodzi w rolę ofiary. Boże, życie mi się kończy, teraz to już koniec świata. Nie. Po prostu obserwatora. Rozwala się, no dobra. To jeżeli przyjmiesz tą ostatnią, to przejdziesz dużo łagodniej przez ten proces. Ten rozpad i tak się wydarzy, ale
Tak naprawdę różnica jest tylko w tym, za jaką cenę, jakim kosztem utrzymujesz te rusztowania. I więc to jest to napięcie, które bardzo często się pojawia. I tak jak powiedziałam, to nie jest napięcie, które trzeba zmniejszać. To napięcie samo zniknie w momencie, kiedy zmienisz swoją postawę, kiedy zmienisz swoją perspektywę, kiedy powiesz: „Jest bardzo trudno, ale pozwalam się temu rozpaść”. To napięcie wtedy się, e, samo się rozpuści. Ono po prostu odpadnie, tak jak odpada ta cała reszta. Jest jeszcze kolejne napięcie, które warto, żeby wiedzieć o jego istnieniu, żeby nie pomylić tego z tym następnym. To jest napięcie związane z niegotowością. Też znam to z własnego doświadczenia. Dlatego znam już te niuanse i wiem, jakie są różnice między jednym i drugim. W momencie, kiedy próbujemy przyspieszyć nasz rozwój, czyli podświadomie próbujemy przyspieszyć jakieś zmiany. I powiem szczerze, ja widzę z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, że bardzo często tym, kto próbuje przyspieszyć, jest albo ego, albo dusza. Wielkie skrajności. Wygląda to wtedy bardzo, bardzo podobnie i trzeba bardzo dużej uważności i świadomości, żeby odróżnić, czy to idzie z duszy, czy to idzie z ego. Nasze dusze teraz są bardzo ambitne i szczególnie wtedy, kiedy gdzieś jest jakieś opóźnienie w przebudzaniu, no to teraz próbuję tam, no to lecimy i dusza nastawia kierunek, ale nie do końca patrzy, czy ciało już jest gotowe, czy ty już jako świadomość jesteś gotowa. A ego może funkcjonować jako duchowe ego, więc próbuje być zajebiście rozwinięte duchowo i chce w ogóle już najlepiej wejść w oświecenie, więc też wtedy może tworzyć napięcie i możecie próbować przyspieszyć, no wreszcie ten rozwój, to oświecenie i to nie wiadomo co tam jeszcze. I powiem tak, w sumie bez względu na to, kto tutaj próbuje przyspieszać, to ciało może się zablokować. Ciało może wejść w napięcie i to tak jakby mówiło: „Hola, hola, dobra, jestem na tak, nie ma sprawy, ja tam pójdę, ale po kolei. Najpierw potrzeba, jakby wam to nazwać, zwiększenie przepustowości”, takie coś mi przychodzi. Musimy sobie uzmysłowić, że nasz rozwój, każdy krok, każde piętro wyżej w tym rozwoju, ono zmienia nie tylko nas na poziomie świadomości, ale również powoduje zmiany na poziomie naszego ciała, na poziomie częstotliwości. Więc nie da się skoczyć jedną częścią na wyższe piętro, zapominając o pozostałych. A najczęściej to, o czym my zapominamy, to jest ciało. Zapominamy o przepustowości naszego ciała. Zapominamy o tym, na jakim etapie jest nasze ciało i czy jest w stanie doskoczyć na to samo piętro, na którym może twoja dusza już jest, twoja świadomość może już być. I bardzo często po tej pierwszym etapie wiedzy, no to my już tyle wiemy i wydaje nam się, że już jesteśmy w ogóle fantastyczni. I zapominamy o ciele. A ciału, które jest
które nie ma uregulowanego układu nerwowego. Ciało, które jest ciężkie od toksyn, od jedzenia, od bardzo wielu elementów takich czysto fizycznych, ono nie będzie miało tej przepustowości. Ono nie będzie gotowe na to, żeby się rozszerzyć na tyle, na ile wymaga tego to nowe piętro. I wtedy takie ciało wyśle ci sygnał w postaci spięcia. Powie ci: stop. I znowu, to nie znaczy, że nigdy, tylko skup się na ciele. Zobacz, czego ciało potrzebuje do tego, żeby wejść ten poziom wyżej. I czasem to są. My szukamy często rozwiązań w energetyce, duchowości i tak dalej. A powiem wam szczerze, najczęściej to są bardzo przyziemne rzeczy. To jest materia. To jest to to jest właśnie układ nerwowy. To jest, to jak się wysypiasz. To jest to, co wkładasz do tego ciała. To jest kwestia alkoholu, to jest kwestia leków, to jest kwestia słodyczy, to jest kwestia, ruchu, to jest kwestia nawadniania. Bardzo często my w rozwoju skupiamy się bardzo na tej górnej części. Lecimy od czakry serca w górę, a najlepiej to w ogóle nie wiadomo gdzieś tam do kosmosu. A nie przejdzie się do nie przejdzie się integracji. O integracji jeszcze wam powiem, bo tutaj też często widzę po komentarzach i pytaniach, że jest bardzo ciekawa perspektywa, zupełnie inna niż moja, więc chętnie się podzielę moją. Ale nie przejdzie się przez fazę integracji bez ciała. Bez ciała, które jest na tym samym piętrze, które jest gotowe i przygotowane. Więc domykając ten temat napięcia, przyjrzeć się, czy to napięcie nie wynika z ciała, które mówi: poczekaj, nie przyspieszaj, ja nie jestem gotowa na to. Ogarnij najpierw mnie, zajmij się mną po to, po to, żebym się poczuło bezpieczne i żebym ogarnęło, bo mówię, to słowo przepustowość całe mi się pojawia. Mm, Przepustowość i jeszcze drugie słowo mi teraz idzie. Mm, Przychodzi mi słowo po angielsku jako capacity. Nie pamiętam, jak jest po polsku, ale capacity jest. Ym, więc na to proszę zwróćcie uwagę w momencie, gdy się pojawia napięcie. Ale to, co widzę w nawiązaniu do ostatniego nagrania, to widzę, że u większości osób to jest jednak to środkowe, o którym wspomniałam, czyli to niepozwolenie sobie. I to napięcie jest wtedy nie z ciała, tak jak to ostatnie, nie z utkniętych w ciele, niezintegrowanych emocji z traum, tylko to jest struktura, to napięcie to jest tak naprawdę struktura wybudowana przez ego, które się boi utraty tożsamości, które boi się utraty tego wszystkiego, które nie wyobraża sobie, co będzie potem. W związku z tym napięciem próbuje cię utrzymać. I bardzo ważna rzecz, która mi teraz przyszła. A propos integracji. To też był jeden z komentarzy, który mnie zawołał, że tam nawet padło to określenie, że już jestem po rozpadzie, jestem w integracji, tak, na podstawie tego, co ja tutaj, jak ja opowiadam, tłumaczę, i przedstawiam, początek integracji, bo to jest proces. Można być w integracji bardzo długo i się wcale nie zintegrować.
I pojawiło się słowo zamrożenie. I uwaga, bo to można to podciągnąć pod to drugie napięcie, pod to napięcie, które idzie z utrzymania struktury. To już jest po rozpadzie, a jednak zostało rusztowanie, które daje iluzję tego, że jednak się nie rozpadłam, że jednak przetrzymałam, że jednak dałam radę. I jeżeli coś takiego się przeciągnie do fazy integracji, to to będzie blokowało proces integracji, bo wtedy się pojawia to zamrożenie, takie nie ma starego, ale nie ma nowego i jest utknięcie na długo w tej pustce. Pustka jest fajna, o tym wam też będę pewnie mówić. Już wam trochę wspominałam o tym, że ta pustka jest niezbędna, ale ta pustka jest niezbędna do tego, żeby coś się z tego narodziło. A pustka nie jest po to, żeby w niej siedzieć. I też widzę bardzo wiele osób, które no właśnie utykają w tej pustce i później mówią: „Ja jestem w integracji, dlatego że nowe się jeszcze nie pojawia”. Ale to znaczy, że się utknęło w rusztowaniu. Już domu nie ma, ale jest rusztowanie i czeka się na nie wiadomo co, żeby nie wiadomo co się wydarzyło i żeby ten dom się nagle sam wybudował, a to tak nie zadziała. Okej? Więc zwróćcie uwagę też na to, poprzyglądajcie się sobie. Na jakim etapie jestem? Co się dzieje? Czy przypadkiem nie utknęłam w tej pustce, czekając teraz na coś? A, I czy nie ma takiego poczucia, to nie będzie poczucie zamrożenia, ale nie będzie poczucie, napięcia, ale nie będzie poczucia, miękkości, lekkości. To będzie takie, tak jak jedna z dziewczyn napisała w komentarzu, to będzie poczucie zamrożenia. I dla takich osób jest, marcowy retreat, który robię na Mazurach, przesilenie wiosenne. Także jeżeli któraś z was czuje, wiem, że jeszcze zostało kilka miejsc, na ten retreat. On będzie krótki, nie potrzebujemy dużo, bo potrzebujemy po prostu, żeby ciało dociągnąć do tego, na jakim etapie już jest twoja dusza i na jakim etapie jest twoja świadomość i twój umysł. Także to mi taki retreat dociągania ciała, odmrażania ciała, rozmrażania ciała i dania pozwolenia temu ciału do tego, żeby zwiększyło swoją zdolność, swoją przepustowość, swoje capacity. Dalej nie mam tego słowa po polsku. Okay. Przeczytam jeszcze wasze komentarze, zanim domknę. Jeszcze zobaczę sobie, czy coś mam dla was. Już wiem. Na koniec, to chciałabym, żebyście zadali sobie pytanie, zamiast właśnie jak zmniejszyć napięcie, to bardziej przyjrzeć się, czym jest to napięcie teraz. Jaką ma funkcję? Kiedy się pojawiło? Co ono mówi? Tak? Wyobraź sobie, że to napięcie to jest to rusztowanie. Czy to rusztowanie jest po to, żeby utrzymać moją iluzję, że się nie rozpadłam? Czy to rusztowanie jest po to, żeby pomóc mojemu ciału dopasować tą przepustowość? Czy może jeszcze z innego powodu? Warto sobie też zadać pytanie, co się rozpadnie, jeśli napięcie puści? Czyli patrzeć na to, co jest pod spodem, a nie na, skutki w postaci napięcia. I sprawdzić, czy przypadkiem nie dałaś sobie zgody na to, żeby się rozpaść i próbujesz cały czas utrzymywać to stare.
Zobaczę wasze pytania. Mhm. Słuchaj, tak czytam komentarze głównie, ale odpowiem na jest jedno pytanie. Po czym poznajesz, że to, czego doświadczasz, to rozwój na lepsze? Po doświadczeniu. Widzę różnicę pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. Po tym poznaję. Bo to nie jest w tym momencie już na etapie właśnie to jest to nie jest na poziomie głowy, to jest na poziomie doświadczania. Także to słowo użyte w tym pytaniu, że to, czego doświadczasz, poznaję po doświadczaniu, jak inaczej funkcjonowało ciało wcześniej, jak funkcjonuje teraz, jak funkcjonowała moja świadomość, jak funkcjonuje teraz, jakie miałam bitwy z ego, bardzo często przegrane, a jak teraz się przyjaźnię z moim ego i jakim jest posłusznym, mm, towarzyszem w tej podróży. Po tym, w jaki sposób reagują komórki mojego ciała bez napięcia, kiedy dzieją się jakieś niefajne sytuacje. Bo wcześniej niefajne i fajne, to było w ogóle bardzo ciekawe. Taki klasyczny tryb na przeżycie, że, jest albo zagrożenie, albo jest, utracona korzyść. Więc czy przy zagrożeniu, czy przy ewentualnej korzyści, która może być utracona, pojawiało się napięcie. To było takie my to znamy. Każdy z nas to zna. Tylko my nie wiemy, że może być inaczej, dopóki się nie doświadczy tego, że może być inaczej. I w tej chwili z takim zachwytem patrzę i przyglądam się temu, jak moje ciało reaguje w takich sytuacjach, w których kiedyś było spięcie większe albo mniejsze. Potem już byłam w stanie wyłapywać mikro spięcia, ale dalej one były. Także głowa już niby była taka wyuczona i tutaj, że nie reaguje i że nie powinnam reagować, a ciało i tak robiło swoje. A dzisiaj widzę, że ciało jako pierwsze, zanim jeszcze głowa się włączy, zanim głowa to zinterpretuje, zanim głowa nada temu jakąś narrację, to ciało reaguje jako pierwsze. I najlepsze jest to, że reaguje nie spięciem. To jest tego się nie da opisać, to trzeba, no właśnie, doświadczyć. I wtedy się wie, że jest się na dobrej ścieżce. Nie z poziomu głowy, tylko właśnie z poziomu doświadczania życia i doświadczania siebie, głównie na poziomie ciała i na poziomie świadomości. Wskazówka, jak zrobić pierwszy krok. Tyle porażek, więc jak wierzyć, że nowe nadchodzi? Ja bym powiedziała tak, to jest zawsze ten sam krok. Tu nie ma innych kroków. Krok jest jeden i ten sam. I to jest krok, o którym mówię wam od 9 czy 10 lat. Wtedy mówiłam w kontekście, relacji damsko-męskich, ale zawsze mówiłam, że te relacje damsko-męskie to jest tylko siłownia do relacji ze sobą. To nigdy nie chodzi o nich. Radary na siebie i wyjdź z czyjegoś ogródka. Jeżeli te 3 rady wprowadzi się w życie, a nie się będzie o nich czytało albo gadało, to jest pierwszy, drugi, piąty i 30 i 100 krok. W momencie, kiedy weźmiemy sobie do serca to, że to nigdy nie chodzi o nich, to to wymusza naszą większą świadomość. Najpierw wymusza większą uważność, a potem wymusza większą świadomość na siebie. Radary na siebie wymusza wejście w rolę obserwatora w swoim własnym życiu. A w momencie, kiedy jesteśmy i kiedy to mamy wyćwiczone i to się ćwiczy, i to jest
100 razy nieudane, a raz ci się uda, a potem 80 razy nieudane, a 5 razy się uda, a potem 70 razy nieudane i tak dalej, i tak dalej. Nagle stwierdzasz, że dochodzisz do etapu, gdzie mm, 10 razy wygrało ego, a 10 razy twoja świadomość i od tego momentu zaczyna się robić łatwiej. A potem coraz łatwiej, a potem coraz łatwiej, a potem do tego się dociąga jeszcze dociąga się do tej świadomości ciało, które jest dużo trudniejsze niż ten pierwszy etap. Bo tak jak powiedziałam, ciało to materia, ciało jest najbardziej, najdłużej było ustawiane i najmocniej poczuło te stare programy, w związku z tym ono najmniej wierzy. Szybciej się umysł przestawi afirmacjami, aniżeli ciało, na to, że może być inaczej, że może być bezpiecznie, że może zaufać, że może tobie zaufać przede wszystkim. To jest niesamowite, bo ciało nam nie ufa, nie tylko światu zewnętrznemu. Bo my tyle razy wystawialiśmy nasze ciało, tyle razy je zostawialiśmy. Ja jak miałam rozmowę z moim, to mi aż głupio było. Jak mi poprzychodziły różne informacje na temat tego, ile razy ja zostawiałam moje ciało. I widzę, że zostawiamy je wszyscy. Nawet wtedy, kiedy ciało tam jest, a my wchodzimy w głowę i uciekamy z rzeczywistości do naszej głowy. To jest zostawianie ciała na polu bitwy. Może wam potem zrobię jakieś nagranie osobne, bo to jest fascynujący temat. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli ja nie chcę wchodzić jakby nie da się przeciągnąć kogoś z etapu wiedzy do rozpadu albo do integracji. Nie da się tego przyspieszyć. Można to opóźniać, ale przyspieszyć się nie da. Dlatego ja też nie będę tutaj w różnych komentarzach, nie będę wspierać tego etapu, w którym mnie już nie ma i z którym wiem, że bardzo wiele osób już nie jest. Wiem, że jeszcze więcej osób jest, ale na etapie wiedzy to będzie potrzebna wiedza, a później zazwyczaj nie ma już kierunkowskazów, a one są chyba jeszcze bardziej potrzebne niż na tej pierwszym etapie, dlatego wybrałam sobie teraz takie tematy i pokazywanie kierunkowskazów tam, gdzie wydaje się, że jest ciemno i że jest się totalnie samemu. Ja bym chciała, żeby w mojej ścieżce, wtedy kiedy ja przez nią przechodziłam, chciałabym mieć takie kierunkowskazy. Wiem, że byłyby mi ułatwiły, więc dzisiaj ja stawiam takie dla was. Zostawiam was z pytaniami o napięciu. Pogadajcie ze swoim napięciem i przede wszystkim sprawdźcie, czy dałam sobie pozwolenie na to, żeby się naprawdę rozpaść, czy tylko akceptuję ten rozpad, który jest, natomiast wszelkimi siłami i sposobami, świadomie albo podświadomie, blokuję dalszą jego część. To wtedy będziesz miała odpowiedź na to pytanie, skąd jest napięcie i co można z nim zrobić. Ściskam was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli czujecie, że to jest warte podzielenia się, albo widzicie, że ktoś jest na takim etapie, to zachęcam do tego, żeby podzielić się tym nagraniem, zostawić lajka. 150 osób, a tylko 43 lajki. Dorzućcie trochę. YouTube lubi te algorytmy, więc wtedy też podrzuca innym te nagrania. Więc dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do widzenia. Do zobaczenia.